Cześć, witajcie. Jedziemy do Jokera z Kacprem oczywiście, ulubionym mechanikiem rolnika z Hollywood. Jedziemy, Kacper, co będziemy robić? Bo tam wybiło 100 godzin. 100 godzin. No jeszcze nawet nie do końca, ale już zrobimy zawczasu przegląd na 100 godzin. Posprawdzamy sprzęgła, przejrzymy cały kombajn, wymienimy oleje. Paski ponapinamy. Napinamy, także przygotujemy mu do dalszej jazdy. No i wiem, że będziemy montować też światła LEDowe. Tak, będziemy montować światła LEDowe i mamy jeszcze w planie montażu kamery. Tak, 3 kamery. Ale zobaczymy, jak czas nam pozwoli. Jak się wyrobimy. Tak jest, także my już wjeżdżamy do miejscowości Waszkowo i zaraz będziemy u Jokera na podwórku. Przyjadę później. Przyjedźcie do mnie później. Tu przyjedzie właściciel i ma podobno może ogarnąć. Tak? No. A jak nie, to podjedzie się do niego na bazę i tam rozkręci się i bazę. Dobrze, dobrze. Kurwa, tyle przygotowania w polu, a tata z mamą jadą na grzyby. Mają czas. Dobra. Idę. Wjeżdżamy, leje na zabicie, nie? I znowu kombajnu nie da rady wydmuchać. Znowu wszystko przyklejone. To będziesz kurwa cię pokręcić. No masakra, nie? A aż zacznie rosnąć, dopiero ściągnę to wszystko. Dzisiaj znowu całą noc padało. Dzisiaj cały dzień ma padać. Fajnie, super. My się cieszymy, będzie lepsza uprawa, ale... Jak zbiera, to przyczep nie starczy. A kukurydza będzie miała, no. Będzie plon. No, a koszyczka na działa ma... Możecie korzystać, macie wszystko. I madło. Co tu jeszcze jest? Klucze. Walka piątka. O, tak chciał. Cześć gospoda. No. Teraz puściło, jak się klina nie zeszło, ale tą bryszką damy to wiadomo. Ale puściło. Ej, tak spadł. Czy wy to tam, czy na tą bryszkę? Nie wiem, jak chcesz. Chyba lepiej będzie puścić chuj. Łapy po prostu? No. Asekuracyjnie ją zostawię. No. Ale kurwa do nas będzie w kurwę tylko. To no, Ja wyciągnę. Hop, siup. No, Zakrasna chyba z kołem jeszcze nie ściągałem. Zawsze koło zdejmowałem, bo akurat zawsze była okazja. Dobra, no już jest picipak. No, uwaga. Dobra, nic nie wisi. Tak? Ja przyjdę, tylko trzymaj wiesz, żeby spanie, spadła, ale ja przyjdę. Przemek montuje czujnik przepływu masy na podajniku kłosowym. Warunki są troszeczkę nieciekawe, jest ciemno. Jesteśmy na hali w dawnym PGR-ze. Wszystko miał gotowe, tylko musiał podpiąć kabel i oczywiście przykręcić go. Także teraz już Adrian będzie miał podgląd na to, ile masy idzie tutaj na podajnik kłosowy, że go nie zapcha. Jestem z Kacprem i z rolnikiem z Hollywood oczywiście. I Kacper, co tutaj robisz? Ustawiamy sprzęgiełka. Stawiam sprzęgiełka. Przegląd pierwszy kombajnu, taki poważny. I sprzęgło muszę być ustawione, bo wszystko się poukładało. Przede wszystkim sprawdzone, nie? Bo Tak. kombajn wjechał w pole, tarcze się poukładały. Robimy kontrolę. I ile newtonometrów masz ustawione na kluczu? To jest akurat sprzęgło z przenośnika ziarnowego, kłosowego 150. Puszczaj delikatnie. Tak jest. Więc Czyli idealnie. powinno być. I sprawdzamy sprzęgła z podajników kłosowego, ziarnowego. Tak, z przenośnika pochyłego i z headeru. I z headeru. Ze ślimaka. Tak jest. No dobrze. To mamy sprzęgła sprawdzone. Można jechać montować. Kacper montuje sprzęgło. Chwilę, moment, to Kacper idzie. Tych sprzęgieł w sumie są
4 w tym kombajnie. 3 w kombajnie, 1 na headerze. Sprawdzasz naciągi pasków i łańcuchów też od razu. Tak, wszystkie łańcuchy przejrzymy, siarnowy, kłosowy. Pasy zaraz zobaczymy, jak wyglądają, czy nie paliły. Łańcuch gardzieli zajrzymy. No, warunki mamy ciężkie, mamy włączoną lampę. Jeszcze nie jest zmieniona na LEDową, ale Przemek już tam działa z elektryką, także zaraz będziemy zmieniać lampy. Będziemy montować. Tak jest. A Kacper tutaj działa dalej ze sprzęgłami. Jesteśmy przy headerze. Kacper zakłada sprzęgło. Pozostało już tylko napiąć łańcuch. I mamy gotowe, jeszcze będziemy smarować. No i header będzie już po przeglądzie na 100 godzin. Także sprzęgło zostało wyregulowane. To jest sprzęgło tylko od ślimaka, Kacper, nie? Ono nic więcej nie zabezpiecza tutaj. No, także to jest tylko sprzęgło od ślimaka. Montujemy koło przenośnika pochyłego. Przemek mówi, że sam je zaniesie. Także dach już mamy podniesiony. Przemek będzie zmieniał zaraz lampy na LEDowe. A teraz chłopacy muszą rzucić na wałek sprzęgło i będzie kolejna rzecz już gotowa. Chwila, moment, to idzie naprawdę bardzo sprawnie chłopakom. No i teraz. Daj go widzisz, nie? Czekaj. Daj źle, do mnie. Tak, teraz. No i siada. Dobra, ja sobie panowie. No i kolejne sprzęgiełko założone. Do góry tak pęknięty. Tak 3 tygodnie. Odpowiedźnik jest odkręcony? Nie. Czy nie? Powinno dawać radę. No dobrze, jak nie jest odkręcony. No, Czemu? no bo już by leciało, nie? Jak by leciało? A jak przełożyłem tak? Ach, ty no odpowiednik od bańki. Wlewamy olej. Kacper, gdzie wlewamy ten olej? Do jakiej przekładni? No przekładnej głównej kombajnu. Ile tego oleju wchodzi? Około 5 litrów tutaj wchodzi, no. I jaki tutaj olej wlewamy? Przekładniowy, LS-a. Fregal. Panowie zabierają się za wlewanie oleju. I to jest pompa oryginalna na stanie z Rostelmasza, z kombajnu, która przychodzi w skrzyni. Tak jest, panie Kacprze? Dokładnie. I teraz gdzie będziecie ten olej tłoczyć? Do jakiej przekładni? Do przekładni bębna łączącego. Ile tam tego oleju? Pomiędzy 4,5 a do 5,5 litra. Kacper pompuje olej. Szybko to idzie. Chwila, moment. Sprawna pompa, prosto z Rosji. Tak jest. I możemy pompować. Kacper zaczyna montować ledziki, ale już widzę, to ładnie będzie wyglądać, Kacper. Szybka przemiana. Szybka przemiana. Wiązki, wszystko jest gotowe, tylko trzeba było poprzerabiać końcówki, no i można Zaraz nas oświeci. oświeci nas. Będzie okazja, bo tutaj w tej hali jest ciemno. Na kamerze może tego nie widać, no, na pewno widać. Także będzie okazja chyba wypróbować. Zobaczymy, czy Joker Farm powie na ten temat, czy mu się w ogóle podoba. Także oświetlenie będzie miało LEDowe, tak jak chciał. Czujnik przepływu masy będzie założony, znaczy już jest założony. Także wszystko będzie działało. No i przegląd na 100 godzin, czyli zmiana olei, naciąg pasków i takie tam rzeczy. No, znaczy to już mamy zrobione, ale pozostało tylko te LEDy w sumie. No i zamontowanie kamer, ale kamer dzisiaj nie będziemy montować, bo już czasowo nie zdążymy, jest już późno. Kacper wchodzi do kabiny, będzie próbował LEDy. Prąd. No to już idę włączyć i zaraz się okaże, jak tam podłączyli ci mechanicy. Prąd włączony. I czy coś świeci? Na razie nic nie świeci. Musi zamknąć dach. I zaraz zobaczymy, co tutaj stworzyli. Ale świecą ładnie.
No, myślę, że będzie o wiele lepszy efekt niż na tamtych. Mi się podoba, ale zobaczymy w nocy, jak świecam. Także będzie ładnie. Teraz białe światło to o wiele lepiej będzie. Kombajn ładnie doposażony. Serwis Korbanek. Tak jest. Chcieliśmy przyjechać i podsumować, co tam przy kombajnie dzisiaj zrobiliśmy. A tu taka akcja. No ale cóż, trzeba pomóc. Tak czy tam? Chyba za tam, co? Będzie lepiej. O, sliki mam, opony słabe. Akcja u Jokerów. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najważniejsza dla niego ta akcja jest. To jest Tak akcja, jest. zakopać, wyciągnąć. A jeszcze jakby rozerwało się, to wow, Bierzmy się do nas, bo już byliśmy na kolacji, no to... A ty, poczekajcie, bo jeszcze jakiegoś klika dopiero. Jedziemy! Uciekamy, Kacper, bo nie wiadomo, co się wydarzy. I zobaczymy, co tam Jokery pokażą dzisiaj. Linka się rozciągła, ciągnik zgasł i tyle. Za wysoki bieg. Rolnik z Hollywood musi coś tam niższego znaleźć. Pada deszcz, warunki są bardzo brzydkie. Do tyłu. Nie, tutaj już jest niestety nie za ciekawie. Oj, uwaga! No rzeczywiście linka się rozciągła, ale efektu nie było za bardzo. Ale wyjdzie, wyjdzie. Byleby mu opony nie zdjął z przodu, bo mocno w bok ciągną. Właśnie na wprost, właśnie tak mówię, nie? Zobaczymy. Teraz będzie kolejne podejście. Bardziej na wprost spróbujemy, bo teraz w bok i troszeczkę te przednie koła już tutaj są zakopane. Jest tak miękko, że nawet wykopanie nic nie daje. Więc spróbujemy w bok. No rozrzutnik stawia duży opór. Tutaj jest akurat dołek. Popadało trochę niestety. Idą. Czy się uda? Kurczę, idzie. Idzie. I mały John Deere na nowych oponach chyba więcej uciągu ma niż ten duży na tych łysych przednich. Ale poszło na szczęście. Gdybym miał napędzaną tylną ośkę, to dałoby radę, nie? Mówiłem, zbliż tego płota. Tak. Udało się. Zapomniałem zahamować! Kacpra byś rozjechał, ale on taki szybki, że zdążyłby uciec. No to mamy zakończenie dnia u Jokerów. Kacper, przyjechaliśmy powiedzieć tutaj, co się dzisiaj wydarzyło. Co tam zrobiliście przy tym rozstelu? No tak jak mówiłeś, chciałeś mieć lampy LEDowe, No. masz założone lampy LEDowe. Niestety nie udało nam się założyć pod osłonami, ale to oczywiście ci dołożymy. Bo tam muszą być lampy z włącznikiem. Lampy z włącznikiem, no i oczywiście będziemy miał lampy z włącznikiem. Co dalej? Zrobiliśmy cały przegląd. Przejrzeliśmy ci, sprawdziliśmy ci przez sprzęgła, nastawiliśmy ci je. Spowtarzaliśmy łańcuchy w przenośnikach, nie? Nastawiliśmy je też. Przesmarowaliśmy ci cały kombajn. Oleje sprawdziliśmy. Płyny wszystkie. Założyliśmy czujnik przepływu masy. No i najważniejsze, ten czujnik przepływu masy, o który tak bardzo się starałeś, nie? No to był taki jeden Z ważniejszych tematów, nie? nie? Mankament, tylko po prostu brakowało tego, nie? To było takie coś, co mnie denerwowało, bo musiałem, jak zapchał mi się podajnik kłosowy, to wiedziałem, że muszę sito otworzyć bardziej. Nie miałeś Albo pełnej muszę kontroli. wolniej jechać. No a teraz będę widział, o, za dużo masy leci, muszę troszeczkę wolniej jechać, albo otworzyć bardziej sito, nie? Tak jest. Przy okazji, Adrianie, powiedz nam, jak ci się podobały żniwa naszym... Znaczy nie naszym, no już nie naszym. Już Adriana kombajna. Twoim To rozstępem. nie moje, bo to pana Marka. Tak jest. Mareczka, nie? Nie, no bardzo dobrze. No bardzo dobrze. No, na razie jest dobrze, dlatego wzięliśmy, zadecydowaliśmy i wybraliśmy tą markę. Oj, zobaczcie. Mi się wydaje, że no zobaczymy, jak będzie się sprawowało, będziemy cały czas pokazywać mankamenty. Bo trochę hektarów już w tym roku zrobił, mamy nie? Zalety. No, 100 hektarów. No i 100 godzin No, wybiło. myślę, Jakbym jakoś miał tam- pewnie troszeczkę szybciej zadecydowane, że będzie brane, no to by na pewno troszeczkę więcej skosił, nie? Tak To by jest. się dużo stać.
No a tak, co jeszcze byś chciał od nas, żebyśmy ci dołożyli do kombajnu? Bo chcesz cały czas go modyfikować, że tak W powiem. jaki sposób byś chciał go tam sobie usprawnić, ułatwić? Na pewno chcę wyjścia kalamitek w jedno miejsce, nie? Okej. Wyciągnięcie. No to będzie To wygodne jest bardzo dla mnie ciebie. Taki priorytet, to jest kurde, ile mniej się poświęca czasu na to smarowanie i szukanie. Jak ja jako świeży kombajnista, to musiałem... Z instrukcją chodziliśmy i instrukcją szukaliśmy, nie? Szukać i to wiecie. Mimo, że nie ma dużo tych kalamitek, ale... No. Ale nie wiadomo, gdzie jest łożysko kryte, gdzie jest kurde zrobione normalne łożysko, że trzeba smarować, nie? I też nie pamiętam co ile godzin trzeba smarować, czy co 10, czy co 50. Czyli wyjścia normalnie z godzinami, opisem. O Coś to takiego. chodzi. Tak. Super. No wiadomo, na wariatorze nie damy łożysko na kręcenie. No jasna sprawa, były obrotowe. Obrotowych. No, słyszeliśmy, że chcesz jeszcze kamery, no dzisiaj niestety nam się nie udało, bo wyszło trochę, No już zresztą wszyscy widzą, że już jest ciemno. że jest ciemno, skończyliśmy na dzisiaj jest... No, ja dzisiaj też 21. cały dzień w polu siedzieliśmy. No, siedzieliście, dosłownie siedzieliście. No, próbowaliśmy rozrzucać te oborniki, ale co chwilę przepaduje. Tak się cieszyłem z tego deszczu na rzepak, ale nie wiedziałem, że spadnie 70 litrów. I teraz nie wiadomo, czy rzepak uda się zasiać. No i teraz terminy już byliśmy na plus, teraz już jesteśmy na minus, że uciekają nam terminy, już powinniśmy siać. Jutro powinniśmy siać, a nie mamy jeszcze nawet co rano.